pani robi? Dziś w odcinku zakochana dziewczyna ryzykuje życie. On cię namawiał, prawda? Nie musiał namawiać. Ale tam w telefonie to on cię prowokował. Przeglądałaś mój telefon? Szofer poświęca się dla sztuki. Ale za co? Wczoraj tutaj był mój mąż. Przecież my nic tutaj tego. Nie musi mnie pani bić. Czy Benia ma tajemnicę przed betonem? Ostatnio się nie urywa jakoś z roboty, do jakichś lekarzy, coś? Wczoraj wyszła trochę wcześniej rzeczywiście. Ale co, do ginekologa? Nie, do dietetyka. Aha, dietetyk. Wszystkiego najlepszego. Niech ci się spełnią marzenia, a matura okaże bułką z masłem. Dzięki, mamuś. A co to? Karta podarunkowa do księgarni. Muszę już lecieć, spóźnię się na autobus. Moja wnuczka kończy dzisiaj 16 lat. Wszystkiego najlepszego, Malwinko. Proszę. Babciu! Jesteś super, o takim marzyłam. Cieszę się, że ci się podoba, kochanie. Mamo, przecież rok temu też kupiłaś jej telefon. Ale ten jest lepszy, prawda, Malwinko? O niebo! Dzień dobry. Dzień dobry, szukam Bernadety Dolny. Jest? Oczywiście. Benia! Do ciebie. Dzień dobry. Tu proszę podpisać. Dziękuję. Do widzenia państwu. Do widzenia. Jesteśmy zdrowi? No, Nie wiedziałem, że czytasz takie poradniki. ja też nie wiedziałam, że stracę dziecko. No, przepraszam, ale myślałem, że to jest książka o diecie. Chcę, żeby teraz wszystko się udało, bez żadnych komplikacji. Chcę się dobrze i zdrowo odżywiać. Nie, pewnie, że tak. A co na to Marcin? Marcin? Nic. On też się będzie dobrze i zdrowo odżywiał. Bo zdrowi to muszą być oboje, i mama, i tata. No tak. Dzień dobry. A dzień dobry. Dzień dobry. Szukam prezentu dla żony. A to myślę, że mogę coś zaproponować. A może pani by mi coś zaproponowała? Myślę, że kobieta lepiej wyczuje. Ale kolega jest mistrzem w doradzaniu, jeżeli chodzi o prezenty. Wszystkie klientki zawsze wychodzą zadowolone. No, skoro tak. Utrata ciąży bardzo wstrząsnęła Benią. Udawała, że wszystko gra, ale tak naprawdę bardzo się bała, że to może się powtórzyć. Mamo, rok temu podarowałaś Malwinie ten telefon. Po co jej nowy? No bo o nowym marzyła. Ten nie jest takim. Ale działa! I mógł służyć jej jeszcze ze 2 lata. Danka, jak ty nic nie rozumiesz. Ale potrafię liczyć. I wiem, że wydałaś mnóstwo pieniędzy. Nie będę ci się tłumaczyła, co robię ze swoją emeryturą. To jest moja sprawa. Malwina potrzebuje nowej kurtki, a nie nowego telefonu. No to ty jej kup kurtkę. Ciekawe za co. Zasuwam na 2 etatach, a i tak mamy długi, a Jacek alimentów nie przysyła. I dlatego Malwina musi mieć trochę przyjemności. Idę do pracy. Cześć. 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 A może ten zegarek? O, bardzo ładny. A ile on kosztuje? 170 zł. No i super. Ja go biorę. Tak? Pewnie. No i fantastycznie. Za te pieniądze to jest okazja. Dobrze, to poproszę 170 zł. Proszę bardzo. Równo 170, tak? Tak jest. No akurat. Dziękuję bardzo.
Już kawa gotowa. A, dzięki serdeczne. Mogłabyś wydrukować paragon? Na ile? 170. Bardzo dobry wybór. Zapakuje mi pani? Oczywiście. O, to już będę miał gotowy prezent. Dokładnie tak. Żona się ucieszy. Proszę uprzejmie. Bardzo państwu dziękuję. Do widzenia. Proszę Do bardzo. widzenia. Do widzenia. Ładnie panu doradziłeś. Dziękuję. Ratujcie, dobrzy ludzie, bez was zginę i przypadnę. A to ci nowina. Cześć, w ogóle co się dzieje? Problem natury artystycznej. No my rozwiązujemy te natury finansowej. I żadnej muzy już tu nie znajdziesz. No, ale odbuduję mój sprzęt nagrywający, no. No, bez aparatury elektronicznej mój pokój furii traci sens. No, ktoś naprawdę wpadł w furię. Co ja kiedyś widziałam w tym facecie? Przecież on ciągle ma głowę w chmurach. Nie da się z takim zbudować rodziny. No, sztosik, chłopie, masz pomysły niezłe. No, nieźle w sumie. Oj, to jest też fajne? Super, super, świetna fotka. Dzięki, stary. Hej, No. cześć. Hejka. Siemka, widzieliście, co ostatnio Oskar zrobił? A u ciebie co tam, Malwinka? Znowu cieniutka? No ale jakość taka sobie. No bo to nocna fotka. Poza tym, na twoim nigdy nic nie widać. Będzie widać. Nie bój się. Pokaż to. No, szarpnęłaś się. No i dobrze. Fajne cacko. No, cudeńko niezłe. No i ma dobry aparat. Może wreszcie przestaniesz ściemniać i zrobisz jakieś dobre zdjęcia. Na początek twojej głupiej miny. Proszę bardzo. Dobra. Nie to miałeś wrzucać. Co, spękałaś? Wczoraj byłam i zrobiłam, ale zapomniałam opublikować. Tak. No to pokaż teraz. Zdjęcia mam w starym aparacie. Tak, jasne. Tak. Czyli nie masz tego zdjęcia. Mam. Oj, Malwinka, czego nie ma w sieci, tego nie ma wcale. Dobra, zawijamy się stąd. Dobre wiadomości szybko się rozchodzą. Ludzie walą drzwiami i oknami. Walą i rozwalają. Dokonują wzniosłego aktu zniszczenia. Czasem trywialnego, ale pełnego pasji. O to chodzi w sztuce. No dobrze, to w czym problem? Jednego kolesia poniosło i rozwalił mi oprócz dekoracji kamery. No pewnie się wkurzył, że go nagrywasz. A to chyba w ogóle nielegalne jest, co? No oczywiście, że legalne. Przecież oni podpisują zgodę na nagrywanie. To jest część performance'u. Wiesz co, Hofer, ci twoi klienci to są tak samo pokręceni jak i ty. Dziękuję i zapraszam. Jak cię kiedyś ten twój wielkolud wkurzy, to przyjdź. Rozwalisz jakiś talerz, pomachasz patelnią. Zobaczysz, od razu ci przejdzie. Poczujesz ulgę. Poczuję ulgę, jak przestaniesz pleść, jak potłuczony. W ogóle nie znasz się na sztuce. Nie? No to pokaż mi tę swoją sztukę, może się poznam. A, proszę bardzo. O, to jest wzniosły akt zniszczenia. W tym wypadku totalny. Jeszcze tylko wytłumaczę panu i przedstawię kilka zasad użytkowania. Co tutaj wyjaśniać? Wiem, jak walić kijem. O, tak jest, Robert! O, tak. Kwiaty dla ciebie, kochanie. Chodź tu. Jejku, to jakieś chore było. A właśnie, że zdrowe.
Koleś się wyżył na sprzęcie, a mógł na kimś. No, tylko rozwalił mi kamerę, a tego nie było w umowie. A co go tak wkurzyło? Ja nie wnikam. To są intymne sprawy moich klientów. Ja im tylko daję możliwość, żeby się pozbyli napięcia. No dobrze, no ale to skoro to jest takie osobiste przeżycie, to po co ich nagrywasz? No bo emocjami trzeba się dzielić, no. Dlatego przychodzą do mnie. No, mógł pójść do parku, skopać ławkę, a tak skorzystał z mojego pokoju furii, no. Wiesz co, Hofer? Nie mam już siły tego słuchać. Dobra, czego potrzebujesz? 2 kamery, no bo mi rozwalił i wiesz, jakieś takie te taborety, krzesła stare, lampy mogą być, jakie... Szmelc, no. Szmelc? My tutaj nie mamy szmelcu, same porządne rzeczy. Nie, no to ja wiem. Tylko, no wiesz, jak czasami wam klienci coś przyniosą takiego, że to... No, masz szansę przewietrzyć magazyn. Hofer? A ty pieniądze to masz? A mam. Ja jestem poważne przedsiębiorstwo. A? Z pustymi rękami nie przychodzę. To zapraszam do zakupów. A Roleckiego widzieliście może? Nie było go już jakiś czas. Miał mi załatwić jakiś sprzęt i zniknął. No co, dałeś mu pieniądze? To dziwisz się, że zniknął? Pewnie baluje. No. Hofer miał bardzo oryginalny pomysł na biznes. No ale najważniejsze, że działał. Tylko do tych walorów artystycznych nie byłem za bardzo przekonany. No ale cóż, sztuka współczesna bywa czasem dziwna. Więc może coś w tym było. A dzień dobry, śmiało, my tutaj nie gryziemy. Dzień dobry, wiem, ale wie pani, jeszcze nigdy tu nie byłam. A chce pani coś sprzedać, kupić, zostawić? Sprzedać. To. Porządny model. Ludzie takich szukają. Na pewno szybko go sprzedamy. A ile za niego mogę dostać? Myślę, że 500 złotych. O, kosztowało znacznie więcej. No rozumiem, używany. No, niech będzie. To pani telefon? Nie, Malwinki, mojej wnuczki. Ale ona już ma nowy, bo dostała dzisiaj na urodziny. Przykro mi, ale jeżeli pani nie jest właścicielką, to ja nie mogę go od pani odkupić. Wnuczka jest właścicielką, ale ja za niego płaciłam. W takim razie potrzebuję rachunek. Mam. Proszę pani, rachunki, wszystkie paragony to ja trzymam. Proszę, to jest chyba stary, a to za ten nowy. Wiem, że to nie moja sprawa, ale po co kupiła pani wnuczce nowy telefon, skoro ten stary jest jeszcze bardzo dobry? Bo chciałam Malwince przyjemność sprawić. Ona tak o nim marzyła. Mam nadzieję, że wnuczka doceni pani gest, bo naprawdę sporo pani zapłaciła. Dlatego chcę ten stary sprzedać, żeby trochę pieniędzy odzyskać. Oczywiście. Tylko sprawdzę, czy wszystko jest w porządku, czy działa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak wszystko gra? Wiesz co, tak, pani przyniosła telefon, ale potrzebuję kod dostępu. O mój Boże, skąd ja coś takiego mam wiedzieć? Proszę wnuczkę zapytać. Ma pani rację. Zadzwonię do niej. Nie odbiera. Pewnie ma lekcję. Starsza pani była rozczarowana. Widać było, że te pieniądze są jej bardzo potrzebne. No ale bez sprawdzenia telefonu nie mogliśmy dokonać transakcji. No nie odbiera. A może pani pamięta, jaki wnuczka miała kod na telefonie? Najczęściej to jest taki zygzak. Ach, ci młodzi wszystko teraz zabezpieczają. No za moich czasów to telefon służył do dzwonienia, a teraz to im cały świat zastępuje. Jakoś... Niestety źle. tak. Ma pani 2 szanse już tylko. Tak. O, i świetnie. Brawo. Udało się. Tak. No to teraz zaczniemy. Jeżeli wszystko gra, to weźmiemy go od pani. Ja też nie lubię zabezpieczać telefonu, ale Marcin koniecznie każe mi to robić. A mnie te wszystkie numerki denerwują. No, nie mam tam aż takich tajemnic, żeby tak bardzo tego strzec. Ale Marcin ciągle nawija mi o RODO i że tak trzeba, więc odpuszczam. Bardzo mi państwo pomogli. Bardzo dziękuję. Będę miała teraz na 2 raty. A
Potem ile jeszcze raz zostanie? A, nieważne. Mam jedną wnuczkę i chcę, żeby była szczęśliwa. Jest pani pewna, że nowy telefon jej w tym pomoże? Niech choć raz ma coś porządnego. Ona całymi dniami tylko słyszy od mamy, że na coś brakuje. Jest aż tak źle? Proszę pani, męża moja córka wybrała sobie fatalnie. No to teraz ponosi konsekwencje. Haruje na 2 etatach. Alimentów to już chyba z 2 lata nie widziała. Także dobrze, że ja coś dołożę ze swojej emerytury. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja już uciekam. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Taki mam sprzęcior. Mariusz, przyjmiesz? Wiesz co, ja muszę do lekarza zadzwonić. Jak teraz tego nie zrobię, to zapomnę. Nie byłam chora. Chciałam tylko zostać mamą. I postanowiłam, że zrobię wszystko, co się da, żeby tak się stało. O kurde, ale rozpierducha. Ktoś się musiał mocno wkurzyć. Tak, wkurzyć jak ja przy wypłacie. Ty nie fikaj, bo będziesz bruk szorował. A szef sam to wszystko będzie robił. No, panowie, to wszystko trzeba naprawić. Tak, że jak przyjdzie nowy klient, musi być błysk. Żebyś się Hofer nie spóźnił, to już byśmy działali. Pół godziny stepowaliśmy na chodniku. To przez te graty, no. To trzeba było Roleckiego zagnać do roboty. Rolecki nie wiadomo gdzie. Dobra, panowie, to tak, do naprawy jest... stryczek, elektryczek jakiś tu. A, gniazdko jest rozbebeszone tutaj, to, a elektrykę trzeba zrobić. Co tutaj jeszcze jest? A, mebelki jakoś tak, no nie wiem, jakieś nowe albo te, coś pozbijać, tak jak fantazja do głowy podpowie. No i dobrze, no. 500 złotych zaliczki poproszę. Ile? To ile to będzie kosztować? Tysiaka. Nie, panowie, to ja tyle, to nie. To z czym do ludzi? Oktawian, pożegnaj pana, wychodzimy. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, zapłacę. Sztuka wymaga poświęceń. No, tylko jeszcze muszę sprzęt nowy jakoś załatwić. Takie graty jak te? Ty, ja mogę ci cały wózek przywieźć. Ale nie za darmo. No. Serio? No to ja poproszę. No. Po wizycie w Lombardzie i spłaceniu kilku rat za telefon podarowany wnuczce na urodziny, Ludwika w pogodnym nastroju wróciła do domu. Malwinko, to ty? Tak, babciu. A gdzie jest mój stary telefon? No, nie ma go. Jak to nie ma? No, sprzedałam. Co? No przecież dostałaś nowy. Ale w tamtym miałam zdjęcia, aplikacje i całą resztę. Jak mogłaś go sprzedać? No dziecko, no przełożyłaś tą kartę, coś tam, to myślałam, że to już mogę sprzedać. Dlaczego nie zapytałaś? Dzwoniłam do ciebie, nie odbierałaś. No a potem, no ty też nie oddzwoniłaś. Coś ty narobiła. Nie mogłaś poczekać 1 dzień? Wszystko zniszczyłaś. Miałam tam zdjęcia. Przez ciebie wszystko straciłam. Całe moje życie, wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Wiesz co? Minął termin zastawu lodówki i jeszcze 2 pralek. No to wystawmy na stronę. No, ja jeszcze przejrzę resztę, co? Dobra. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja muszę koniecznie odzyskać ten telefon, który rano tutaj u państwa zostawiłam. Wnuczka zrobiła mi taką karczemną awanturę, że sprzedałam bez jej wiedzy. Ona tam jakieś zdjęcia miała. Tylko wie pani, my możemy pani to odsprzedać co najwyżej w tej samej cenie, za jaką kupiliśmy od pani. No tak, tylko że ja nie mam już tych pieniędzy. Przecież zapłaciłam kolejne raty za ten nowy. Wie pani co? My w sumie nie zdążyliśmy wyczyścić tego telefonu. Może po prostu zgramy pani te zdjęcia? Zgramy? No, na pendrive'a. Co to? Ja nie mam czegoś takiego. Nie, spokojnie, ja pani pożyczę swój i później mi pani zwróci, dobrze? Boże, życie mi pani ratuje. Przecież ona się tak na mnie obraziła. Pierwszy raz w życiu. Ja jeszcze jej w takim stanie nie widziałam. No i co?
Są? Całkiem sporo. No i o te parę fotek taka afera. No przecież to się w głowie nie mieści. Wie pani, że żyjemy w kulturze obrazkowej. Dobrze. Podłóż. Tak, Danusiu? Co tam? Co? Jak to w szpitalu? Rany boskie, rany boskie. Zaraz, dobra, zaraz tam jadę, przepraszam. Co się stało? Moja wnuczka w szpitalu, ja nie wiem, co się stało. Proszę poczekać. Taksówkę złap. Proszę poczekać. Nie może pani sama w takim stanie jechać. Kolega panią zawiezie. Tak, chwileczkę, pójdę po kurtkę tylko. Mariusz pojechał z przerażoną klientką do szpitala, a ja zostałam w Lombardzie sama. No, a przecież umówiłam się do lekarza. Nie miałam innego wyjścia, więc poprosiłam o zastępstwo mojego brata. Coś nie gra? Nie rozpoznaje pani? Mogliście coś uszkodzić, a wybrakowanego towaru nie zabiorę do domu. Jak dla mnie, to może pani tutaj stać do zamknięcia. Ale przyznam pani, że sam osobiście każdą sztukę pakowałem. Ja wolę sprawdzić. Proszę bardzo. Siemano. Benia na zapleczu? U lekarza U jakiego lekarza? dziecięcego. No ale my nie mamy dzieci. Ale chcecie mieć, tak? No to poszło się zbadać, sprawdzić co i jak. No ale co znowu? No, była w ubiegły piątek, później w poniedziałek. Od rana siedzi na internecie, nie wiem, czyta porady młodych matek, pielęgniarek, terapeutów. No szaleć idzie. No ale dobrze chcę. Zresztą jak ją znam, to nie odpuści. Zresztą kobietki tak mają. No wiem, no ale wałkujemy ten temat od rana do nocy. No to chyba fajnie tak sobie powałkować. A przepraszam, a co pani kombinuje? Ale o co panu chodzi? A o ten zegarek, który w kieszeni pani chodzi? Nie wiem, o czym pan mówi. Ja już pójdę. Proszę pani, może pani pójdzie, ale bez tego zegarka. My tu mamy kamery, monitoring. O, a ten pan, no to może on nie wygląda, ale on jest policjantem. Dzień dobry. To ja przepraszam. No, tak, przepraszam. Ale wie pani co, przepraszam nie wystarczy. A to co ja mam jeszcze zrobić? No jak to co? No kupić zegarek. No, albo pojechać z tym panem na komisariat. Nie, to ja wezmę dla mamy. Dla mamy. Proszę pani, świetny wybór. Za zegarek 90 zł plus 100 zł opłaty manipulacyjnej, no to razem z 300. Ile? A umie pan liczyć? Czy ja umiem liczyć? Panie władzo, a za kradzież to będzie rok czy 2 lata więzienia? Gdzieś tak będzie. Nie, to... Dobrze, to ja już wolę ten zegarek. Proszę pani, zapakować? Niech pan zapakuje. No i kupiłam. Uważam, że to było z mojej strony to salomonowe rozwiązanie. No bo każdy ma prawo do wolnego wyboru, a nauczka musiała być. Cześć, Benia. Cześć. Co ty dzisiaj tak wcześnie w pracy? A no wiesz, wczoraj wcześniej wyszłam, to dzisiaj wcześniej przyszłam. Powiedz mi, co z wnuczką tej klientki? A wyobraź sobie, że spadła z mostu do rzeki. O matko, ale co, chciała się zabić? Tego nie wiem. Całe szczęście ktoś zauważył, wezwał służby, no i uratowali ją. Na szczęście tylko się wychłodziła. Kurczę, może ona ma jakieś problemy. Nieszczęśliwie się zakochała, albo coś w rodzinie, albo w szkole może. Nie mam pojęcia. Pokaż mi ten jej telefon, chętnie sprawdzę. Zdaje się, że nie zresetowaliśmy jeszcze. Tak, te zdjęcia tam mogą być ważne. W końcu o nie zrobiła babcia awanturę. No i co? Czekaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Później. Chcemy ten drobiazg u państwa zostawić. No rzeczywiście drobiażdżek. W samochodzie mamy drugi oraz lampkę i stolik. To z naszego biura. Mamy remont i potrzebujemy środków na renowację podłogi. Dobrze, to co? Może ja pomogę przynieść wszystko. Super. Sprawa wnuczki naszej klientki bardzo mnie nurtowała. Może dlatego, że sam mam 2 dorastające dziewczyny w domu.
Ojej, no super, jaki wygodny. No jak ja panu dziękuję, że pan tam z nami był. Pan nam się pomógł w garść wziąć. No, Pani Ludwiko, co z pani wnuczką? Pani Ludwiko, może przejdźmy na chwilę do biura, na spokojnie porozmawiamy, dobrze? nic jej się nie stało. Ona wcale nie chciała skoczyć. To wie pan, myśmy się najbardziej tego bały. A to jakim cudem znalazła się w tej rzece? Zdjęcia sobie robiła. Jakieś takie, co to sama sobie, jakoś to się nazywa. Selfie. O, właśnie. Więc wzięła ten nowy telefon, bo tam jest bardzo dobry aparat. I poszła robić zdjęcia, stanęła na barierce, jakoś się musiała chyba przychylić. No już, co to dużo to potrzeba? Ta dzisiejsza młodzież naprawdę nie ma wyobraźni. Selfie to w sumie zmora naszych czasów. Ludzie stawiają się w centrum wszystkiego. Chcą się popisać, zaistnieć, za wszelką cenę. No, często za taką brawurę płacą życiem. Na szczęście tym razem ta cena nie była najwyższa. Jest tutaj zdjęcie na moście. No niebezpieczne selfie. Jak można tak głupio ryzykować? No niech pan sam powie. No. Ale po co pani wnuczka drugi raz chodziła na ten most? Przecież miała już zdjęcie. No bo ja sprzedałam ten telefon, no i pewnie była przekonana, że musi to powtórzyć. No. Może źle wyszło. Nie, to takie zabawy. Ona i jej rówieśnicy robią sobie zdjęcia w takich różnych niebezpiecznych miejscach, żeby udowodnić sobie, że są tacy bardzo odważni. To tak jak z tym niebieskim wielorybem, pamiętasz, Mariusz? Tam też dzieciaki udowadniały sobie, że sprostają jakimś durnym zadaniom. Ale przecież Malwinka mogła życie stracić. No, ja nie wiem, co te dzieciaki teraz w tych czasach takie nieogarnięte. A, pani Ludwiko, zawsze tak było. No młodzież lubi brawurę. Ja pamiętam, jak miałem 13 lat, no, to z kolegami przebiegaliśmy przed pędzącymi samochodami. Rzeczywiście, ma pan rację. Ja w latach 60. straciłam kolegę, który z pędzącego pociągu skakał prosto do rzeki. No zderzył się z przęsłem. Tragedia. Straszna. O, są kolejne zdjęcia. Ja byłam przekonana, że ja bardzo dobrze znam moją wnuczkę. Ja widzę, że nic nie wiem. Wie pani, nastolatki mają swój zamknięty świat, do którego dorośli rzadko mają dostęp. Ja coś o tym wiem. Ja byłam przekonana, że między nami jest inaczej. Ja zawsze mam czas dla Malwinki. Zawsze jestem gotowa jej wysłuchać. Mariusz, sprawdź może komunikator i wiadomości w telefonie. Tam może być coś więcej. No i było więcej. Dzieciaki wzajemnie się nakręcały, a wnuczkę naszej klientki do ryzykownych zachowań namawiał jej kolega z klasy. Benia zadzwoniła do Betona, no bo to już nie były niewinne wygłupy. Ktoś mógł stracić życie. O, elegancko. No tak to sobie wyobrażałem. Ja też się cieszę. Tyś jak się należy. Chyba 500. Przecież zaliczka była. No ale Oktawian musiał całą elektrykę wymieniać, no. Akurat. On ledwo kable od siebie odróżnia. A w ogóle to co to za imię jest? Oktawian. Cesarskie, no. Podobno był kiedyś taki cesarz. No był, ale że pan o tym wie. Ja o wielu rzeczach wiem. A jak powiem Oktawianowi, że się z niego śmiejesz, to inaczej zatańczysz. Będzie mnie tu straszył. Słucham. A, dzień dobry, oczywiście. Tak? A, serdecznie zapraszam. Ale że dziś? Nie. No, spełniamy każde życzenie naszych klientów. No, oczywiście zapraszam. Do widzenia. Co jest? Kurde, klient chce rozwalić gabinet lekarski, ale taki prawdziwy, a Roleckiego nie ma. No dobra, no ja ci mogę pomóc, no. Mam znajomości tu i tam, no. Dołożysz jeszcze 200 i będziemy kwita. Stoi? Stoi. Jak mogłaś się tak głupio zachować? Co ci strzeliło do głowy? Mamo, odpuść już. Po prostu chciałam sprawdzić, jakie zdjęcia robi ten nowy aparat. Chyba robił. Utopił się. A babcia wydała tyle pieniędzy. I teraz nie mam żadnego. I może bardzo dobrze, bo głupiejesz od tej elektroniki. No, jestem. Masz mój stary telefon?
A ty znowu swoje. To przez tego Oskara z twojej klasy robiłaś te selfie, prawda? Malwinko, powiedz, on cię namawiał, prawda? Nie musiał namawiać. Zresztą ja jego też. Ale tam w telefonie to co innego jest. On cię prowokował. Przeglądałaś mój telefon? No, policja też go przejrzy. O czym wy mówicie? Nie możesz tego zrobić. Nie możesz iść na żadną głupią policję. Ale policja już wie. Babciu, jak możesz? Ten Oskar namawia ciebie i innych z twojej klasy, żebyście ryzykowali życiem. Przecież ja po czymś takim będę skończona. Kochanie, tacy znajomi to nie są nic warci. A ja wolę, wiesz, żebyś ty była skończona, ale żywa. Na prośbę Beni i Mariusza pod szkołę Malwiny przyjechał starszy aspirant Marcin Dolny, by porozmawiać z jej kolegą o wypadku dziewczyny. Wiesz, że czuję, jest przeziębiona i kaszle. Ta Malwinka. Pewnie nie chce się przyznać, że znowu speniała. W sumie jak zawsze. Dobra, chodźcie. Który z was to Oskar? No ja, bo co? Policja pojedzie ze mną na komendę. A to niby dlaczego? Bo Malwina Majewska miała wypadek. Super, a co mam z tym wspólnego? A to, że namawiałeś ją do wspięcia się na przęsło mostu, z którego spadła. Co? Co? Jak kogoś namawiałem, to jest jakiś żart. A widzisz, żebym się śmiał? Jej rodzinie też nie jest do śmiechu. A ja nigdzie z panem nie jadę, nie ma pan prawa. Ty mi nie będziesz mówił, do czego mam prawo, a do czego nie mam i nie stawiaj oporu. Ale jestem niepełnoletni. Wiem o tym, dlatego twoi rodzice zostali powiadomieni i właśnie jadą na komendę. Zresztą nie tylko oni. Będzie tam też twój kumpel, Janek Karaś. To jest jakaś paranoja. Nie większa niż te wasze durne zabawy. Jedziemy. Ręce z kieszeni. Proszę bardzo. O. Dziękuję i zapraszamy ponownie. Do widzenia. Mariusz, co robisz? Bo ja pracuję. Przepraszam, Bania, ale wiesz, zdjęcia tych dzieciaków nie dają mi spokoju. No ale przecież Marcin i Nitka się tym zajmują. No zostaw to i chodź mi pomóc. Tak, ale Julka i Marysia będą niedługo podatne na takie wyzwania. No i potrafię odpuścić. Wyzwania? O co ci chodzi? Ta dziewczyna rywalizuje z jakimś chłopakiem, zobacz. Robią sobie takie same zdjęcia. Jedno udowadnia drugie, może też potrafi. Tylko wygląda na to, że ten chłopak oszukuje. Jak to? No, zobacz. Benia była poirytowana, ale nie mogłem się od tego oderwać. Wiem, to nie była moja sprawa, ale dzieciaki ryzykowały życiem i to nie dawało mi spokoju. Nieporęczne to cholerstwo. Ej, dobra, panowie, tutaj troszeczkę miejsca, żeby było miejsce tutaj na skopanie, no, biurka. Przecież to jest chore. Facet chce się bić, to niech przyjdzie do nas na dzielnicę, to dostanie po gębie za frikon. O, taborecik jest, bardzo dobrze. A co to ma za znaczenie, no? Jeżeli i tak z tego nic nie zostanie. Dzień dobry. Dobry. Tu byłem umówiony na 17. Dzień dobry, kłaniam się. Tak, no, panowie, to dzięki. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. No i jak? Może być. Dobrze jest. No, a czym by pan chciał dokonać aktu zniszczenia? Kij baseballowy. Ma pan może? A tak się składa, że właśnie mam pod ręką kij baseballowy. Świetny wybór, bardzo popularny, ale jakże skuteczny, proszę. No, to co? Zostawiam pana w gabinecie. Super. Zdrowia życzę. No. Babciu, wszyscy piszą, że Oskara zabrała policja. No i bardzo dobrze. Nareszcie dowiedzą się, jaki z niego jest manipulant. Ty nic nie rozumiesz. Dziecko, więcej niż sądzisz. To jest przystojny chłopak i on się podoba dziewczynom. Tobie też się podoba, co? Tak? To tylko kolega. Dziecko, ale on jest nic nie wart. Nic nie wart. Siemano. Siema. Co ty mnie tak ściągasz tutaj po nocy? No słuchaj, chłopak ściemniał. Ten, który podlizał dziewczynę do niebezpiecznych selfie. Nie rozumiem. Sam zgrywa chojraka, ale nie robi tych niebezpiecznych zdjęć. Wszystko to fotomontaże. Serio? Tak, przyjrzałem się na komputerze. Na zbliżeniu widać, że tylko wklejony jest. No i co z tego? No jak to co? Sam nie ryzykuje, a namawia innych. No, ale to nie jest karalne, no.
No stary, namawiał do ryzykownych zachowań, dziewczyna spadła z mostu, mało się nie utopiła. No to jest sprawa dla kuratora, psychologa, nie dla policji, no. Czyli co, Gnojkowi ujdzie na sucho? No co ty chciałeś, żeby dostał dożywocie? No nie, ale jakaś kara musi być, no nie ma miękkiej gry, nie? Może i Beton miał rację, że trochę przesadzałem. No ale to, co robiły te dzieciaki, było skrajnie głupie. I trzeba było wybijać im te pomysły z głowy w każdy możliwy sposób. Dla ich dobra. To ja miałem cię pytać, jak ci się pracuje z Benią? Normalnie, a co? No, ostatnio się nie urywa jakoś z roboty, do jakichś lekarzy, coś? Nie no, wczoraj wyszła trochę wcześniej rzeczywiście. Ale co, do ginekologa? Nie, do dietetyka. Kurier przyniósł jakieś książki, z którą się nie rozstaje. Aha, dietetyk. No widzisz, no nawet nie wiedziałem. Stara się ponownie zajść w ciążę. No i dlatego zdrowe odżywianie i tak dalej. Ale co, nic ci nie mówiła? Nie, no coś tam wiem, no ale wiesz, no już powoli wpada w jakąś obsesję na punkcie zajścia w ciążę, no. No chyba dobrze, że się stara. No stresuje się, a ja stresuję się, że ona się stresuje, no. Rzeczywiście ostatnio jest poddenerwowana, spięta. No właśnie, no a lekarze kazali jej wyluzować. No i nie wiem, jak ją od tego odciąć, no. Nie chcesz mieć dziecka? Nie, no jasne, że chcę, no ale i tak musimy odczekać po tym poronieniu. Na pewno wam się uda. Wiem, ale weź to jej wytłumacz. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Ludwiko. Dzień dobry. Jak się czuje pani wnuczka? A, dziękuję, dobrze. Tylko, że obrażona na mnie, że wtrącam się w jej sprawy. Ten kolega ma problemy z prawem przeze mnie podobno. Chciałabym wykupić ten telefon. Brak telefonu dla niej to przecież tragedia. Oczywiście. Może pani wykupić po tej samej cenie. Bardzo dziękuję. A i proszę przekazać wnuczce, że ten jej wspaniały Oskar oszukał ją i wszystkich znajomych. Jak? On po prostu nie zrobił sobie ani jednego zdjęcia z tych miejsc, którymi się chwalił. Wszystko to fotomontaże. Coś podobnego. Wodził wszystkich za nos i bawił się ich kosztem. Pani wnuczka powinna się o tym dowiedzieć. Ja tego dopilnuję. Malwina musi w końcu przejrzeć na oczy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Aż co jest z tymi ludźmi? Znowu wszystko powybebeszane. Spokojnie. Pan artysta za wszystko zapłaci. Takie są koszty sztuki interaktywnej. W mordę jeża. Miałeś mokre ręce, głąbie. Wszystko w porządku? Może? Panie, żelazna zasada, elektryka prąd nie tyka. No właśnie, widzę. A, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Za pół godziny mój pokój furii może być dla pani gotowy. Dla kogo dobry, dlatego dobry. Ale za co? Wczoraj tutaj był mój mąż, a dzisiaj oświadczył, że chce się wyprowadzić. Powiedział, że ma dość mnie, mojej pracy i naszego życia. No, dobrze, ale cóż ja z tym mam wspólnego? To pana wina. To pan go zbałamucił. Ale jakie zbałamuci? Przecież my nic tutaj tego, tylko zniszczenie. Tak, powiedział, że ma mnie dość, że żałuje, że ożenił się z lekarką, bo ciągle nie ma mnie w domu. A jak ja mam być w domu? Jak ja muszę na wszystko zarobić? No, nie musi mnie pani bić. Nie musi mnie pani bić. No co? Sztuka. Wymaga poświęceń. Oj, wymaga. Proszę. Wykupiłam ci go z Lombardu. Dzięki, babciu. Proszę. Przepraszam. Malwinko, ja wiem, że ten chłopiec jest dla ciebie bardzo ważny, ale ty musisz znać prawdę o nim. On mnie już usunął ze swoich znajomych. No i bardzo dobrze. On was oszukuje, i ciebie, i wszystkich. Te jego zdjęcia to jest zwykły fotomontaż. Co? Tak. A skąd ty możesz o tym wiedzieć? Ja się na tym nie znam, ale powiedzieli w Lombardzie i policja też to potwierdziła. Oskar by się tak nie zachował.
Dziecko, no, robił te swoje zdjęcia, sklejał jakoś tak. No widać to. Ja się na tym nie znam. No cześć. O, cześć kocie, a co tu robisz? Przechodziłem przypadkiem i wpadłem. Przechodziłeś przypadkiem? Tędy? Proszę. Ojej, a z jakiej to okazji? Wiesz, no mam najcudowniejszą żonę i chciałem, żeby o tym wiedziała. Dziękuję, zaskoczyłeś mnie. To co, lecimy na obiadek. Mariusz obiecał, że poradzi sobie godzinkę sam w Lombardzie. No tak, ale obiadek... O Jezu. Obiecuję, że wszystko na obiad będzie zdrowe. Tak jak zalecił ci lekarz. Matko Marcin, przepraszam cię. Nie wiedziałam, jak ci to wszystko powiedzieć. No, widziałam, że ci denerwują te moje wariactwa. Kochanie, razem przejdziemy przez następną ciążę i obiecujcie, że tym razem wszystko będzie dobrze. Jak ja cię kocham. Marcin jest cudowny, no ale przecież już to mówiłam. Chętnie powtórzę to jeszcze ze 100 razy w ciągu dnia. Mówię wam, to będzie czad. No, leżysz na torach, a pendolino nadjeżdża. Uśmiech proszę i cyk, i wiejesz. No nie wiem. Super, ja dam radę. No i super, mamy następnego przynajmniej. O, Malwina! O, Malwinka, dzięki za donos na policji. Bez ciebie nie trafiłbym na komisariat. No ale w sumie wzrosły mi statystyki w sieci, więc jest źle. Mogliście sobie selfie trzasnąć na komisariacie dla fejmu. Może następnym razem. Malwina, to było słabe. Słabe jest to, że Oskar nie był ani na moście, ani na dźwigu. Na torach też się nie położył. Co z tobą, Malwina? Oskara się czepiasz? Kto z was był na moście? Ja. I ja? Zaraz, to był mój pomysł. Wy po mnie powtarzacie. Wpadłeś na pomysł fotomontażu. Jesteś zwykłym oszustem. Co ty gadasz, kobieto? Przyjrzyjcie się jego zdjęciom. Dokładnie w przybliżeniu. Malwina to cię nie uratuje. Pogadajcie z policją, oni wszystko wiedzą. No, stary... Co jest z wami, ludzie? Puknijcie się w czoło, przecież ona to gada tylko po to, żeby się ratować. Wiesz co? Jak to prawda, to jesteś największym leszczem, jakiego znam. Chodźcie, idziemy. Co się stało, Malwinko? Przepraszam, mamo. Byłam głupia. Koniec już ze zdjęciami na moście. Babcia o wszystkim mi opowiedziała. Koniec. Och, Malwinka, jesteś. Kochanie, mam twoje ulubione naleśniki. Zjesz z nami? Babciu, Co, kochanie? miałaś rację. Oskar to dupek. Wszyscy już o tym wiedzą. To nieważne. Dla nas tylko ty się liczysz. A wy dla mnie. W następnym odcinku klientka Lombardu zostaje porwana. Zaraz, panowie, co tam się dzieje? Halo! Ile kosztuje 50 milionów złotych? Ciekawe, jak to jest znaleźć skarb, no. Skarb, jeszcze nie wiadomo, czy to jest cokolwiek warte. No, na pewno nie 50 milionów. Marysia szuka sprawiedliwości na własną rękę. To był wypadek. Nie, nie wierzę w wypadek. Kto panu kazał to zrobić? Dziecko, co ty wygadujesz? Ja i tak się dowiem prawdy. Rozumiesz? Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.